Cześć ocalali! Czy już ochłonęliście po szoku, jakim można było otrzymać, patrząc na nowe wydarzenie Wyzwania Sojuszu? Jeżeli tak, to możemy zaczynać, bo dzisiejsze wideo jest właśnie o Wyzwaniach Sojuszu, czyli popularnym w grze Alliance Throwdown. Powiemy o tym, co się zmieniło oraz, uwaga, spoiler, dlaczego to mi się bardziej podoba. Jak patrzałem na fora dotyczące gry, czaty oraz konwersacje z graczami, to pełno jest w nich zawodzenia, krytyki, mówienia najpierw cicho, później głośno, że się nie podoba, że brzydkie, że głupie, że porażka. Ogólnie rzecz biorąc, część graczy wieszało psy na nowe zmiany w Wyzwaniach Sojuszu. Z drugiej zaś strony deweloperzy nareszcie zaktualizowali nagrody, zarówno te solo, jak i sojuszowe, oraz dostosowali je do wieku stanów. Dodatkowo dodali nagrody Cross-State dla najlepszych z najlepszych. Owszem, aby zdobyć nagrody dodatkowe trzeba się bardziej postarać, więc Wyzwania Sojuszu nie będą po prostu tygodniem przerwy między wydarzeniem Przetrwają Najsilniejsi, a fazą przygotowań State vs State. Wyzwania Sojuszów będą teraz pełnowymiarowym wydarzeniem od A do Z. Przejdźmy teraz do szczegółów związanych z tym gorącym wydarzeniem. Pierwszą, zasadniczą i rzucającą się w oczy różnicą jest brak odświeżenia zadań solo premium. Czyli dwóch pierwszych zadań, w których mogliśmy raz dziennie odebrać zadanie warte 200% punktów oraz jedno zadanie warte 120% punktów. Tym razem tego nie ma. Za to mamy listę zadań punktowanych dużo wyżej i sami je sobie wybieramy. Nigdy więcej losowości zadań w Wyzwaniach Sojuszów. Przynajmniej na razie. Reszta zadań, tak zwanych zwykłych, nie zmienia się, chociaż zmienia się ich punktacja. A to oznacza dużo więcej punktów za standardowe zadania, niż było do tej pory. Zadania mają swoje określone kolory w standardowej koloryzacji w grze, gdzie najwyższym, czyli najwyżej punktowanym kolorem jest kolor złoty. Punkty i co za tym idzie nagrody można zdobywać, tak jak wspomniałem, w wielu miejscach. Po pierwsze będzie to ranking solo graczy w sojuszu i już tutaj są całkiem sensowne nagrody. Chociaż to tak naprawdę najłatwiejszy ranking do podbicia. Mamy skrzynki z fragmentami herosów najnowszej generacji oraz wiele godzin przyspieszeń w każdej kategorii budowy, badań i treningu. Jeżeli przejdziemy do nagród za ranking Cross-State, to tutaj mamy już całkowitą balangę. Są świetne. Mamy legendarną esencję do sprzętu Tempest Arms lub części esencji za niższe miejsca. Dodatkowo po raz kolejny skrzynkę z fragmentami herosów najnowszej generacji oraz wiele godzin przyspieszeń w każdej kategorii budowy, badań i treningu. Jeżeli tego Wam mało, to za zajęcie przez cały sojusz określonego miejsca dostaniecie jeszcze plazmę oraz kryształowe drzazgi do badań nad technologią T12. A na sam koniec kamienie milowe, czyli nagrody, które zdobywamy łącząc punkty solo z punktami sojuszu. Trzeba spełnić obydwa warunki. I tutaj mamy wszystko, co jest graczom tak bardzo potrzebne. Od części do sprzętu burzy, przez certyfikaty honoru, części do samolotów, fragmenty do budowy kryształów w budynkach jednostek wojskowych, czy nawet fragmenty behemotów. A więc warto przestać marudzić, a zacząć punktować w Wyzwaniach Sojuszów. Do dzieła!